Wyobraź sobie, że w jednym momencie musisz naraz stepować, rozwiązywać zadania matematyczne, wygłaszać poemat, słuchać wiadomości w radiu i zastanawiać się, co jutro ugotujesz na obiad. Wszystko naraz. Mózg by ci się pewnie zaczął przegrzewać, no bo przecież tylu i tak różnych elementów, nie da się naraz połączyć. No chyba, że jesteś muzykiem. To wtedy możesz. Dzisiaj o tym, co muzyka robi nam z mózgiem. Nazywam się Margo i witam Was w Muzie na szkle. Może pamiętacie jeszcze z lekcji biologii, że lewa półkula naszego mózgu odpowiada za zdolności językowe i myślenie logiczne, a prawa natomiast odpowiada za kreatywność i zdolności artystyczne. To oznacza, że artyści, na przykład malarze czy poeci, przede wszystkim wykorzystują tę prawą stronę, żeby tworzyć różne niesamowite dzieła. No to okazało się, że z muzyką to tak nie bardzo. Nie ma wątpliwości, że granie na przykład na skrzypcach to działanie kreatywne, prawda? No to w takim razie przyjrzyjmy się, co dokładnie musimy zrobić, żeby coś zagrać. W pierwszej kolejności bierzemy skrzypce do ręki, układamy w odpowiedniej pozycji. Pilnujemy, żeby plecy były proste, ręce ustawione pod odpowiednim kątem. Prawa ręka na smyczku już gotowa, żeby ruszać się po strunach, a w lewej będziemy mieć melodię, więc palce też już są przygotowane do szybkiego naciskania strun. Oprócz tego warto pamiętać, żeby oddychać, a grając też nie stoi się jak kołek, tylko się ruszasz razem z tym, co grasz. No nie wiem, jak dla mnie to są elementy związane z koordynacją ruchową i to taką wielopoziomową, bo prawa ręka jedno, a lewa co innego. No i do tego mamy jeszcze ruch całego ciała. No to jak mamy już czym grać, to pytanie co i jak zagrać. Najpierw melodia. Możesz ją czytać z nut albo grać z pamięci. Potem musisz ją przetworzyć w głowie na to, jakie to mają już być faktycznie wysokości dźwięków. Mamy rytm, czyli musimy przeanalizować czas trwania każdej nuty. Dokładnie, kiedy musimy ją zagrać i kiedy przerwać. Musimy wybrać, z jaką gramy dynamiką, czyli czy coś będzie głośno i jak głośno, albo cicho i jak cicho i w którym momencie. Dalej wjeżdża nam artykulacja i co, jakim rodzajem dźwięku będziemy grać. Czy będziemy łączyć każdą nutę ze sobą w legato, czy będą to urywane staccato. I nie jest to samo co rytm. Jednocześnie, grając cały czas w głowie liczysz. Do 2, do 3, do 4, czasem więcej, bo musisz wiedzieć, gdzie jest raz w utworze i gdzie dać akcenty. Gdzieś w międzyczasie warto byłoby też dodać trochę kreatywnej interpretacji w utworze, czyli ten ludzki i emocjonalny pierwiastek muzyki. A jak nie grasz solo, tylko na przykład w kwartecie, to do tego wszystkiego, oprócz tego, że grasz i myślisz, co będziesz grać za chwilę, to jeszcze musisz dokładnie słuchać tego, co grają inni. Już nie mówiąc o tym, że jak grasz w orkiestrze, to do tego wszystkiego musisz jeszcze patrzeć na dyrygenta. That's a lot of information to get in 30 seconds. Nie wiem jak wy, ale ja to się zmęczyłam samym analizowaniem tego. Naukowców jednak to nie męczy i postanowili zrobić badanie na żywym organizmie, czyli wsadzili muzyka do rezonansu magnetycznego i sprawdzili, co się będzie działo. Co się okazało? To, że podczas grania wcale nie zapala mu się tylko prawa strona czerepu, ale najróżniejsze części w całym mózgu. Mózg się dosłownie świeci jak choinka, bo tak naprawdę przy tym graniu muzyki potrzebujemy uruchomić korę wzrokową, czołową, ruchową, słuchową, ciemieniową, hipokamp, zakręt kątowy, jądra podstawy, ciało migdałowate, móżdżek i pewnie jeszcze parę innych. No trochę tego jest. Co to oznacza? Głównie to, że wykonywanie muzyki jest niesamowicie skomplikowanym zajęciem i jest dla mózgu mniej więcej tym, co full body workout dla naszego ciała. Czy to źle? No, raczej, że nie. To fantastycznie. Jedną i taką superową czynnością jesteśmy w stanie trenować nasz mózg na takim poziomie, jak przy żadnym innym zajęciu umysłowym. Thanks, brain. Co nam to daje? Badania wykazują, że dzieci, które 5 lat uczyły się grać na instrumentach, mają podwyższone umiejętności poznawcze, łatwiej podejmują decyzje, lepiej sobie radzą w zachowaniach społecznych, a oprócz tego widzimy nawet zmiany w samej strukturze mózgu, bo tworzą się nowe połączenia między półkulami. To sprawia, że osoby, które uczyły się muzyki, są bardziej kreatywne w rozwiązywaniu problemów. Geniusz. Tak. Oczywiście, najwięcej tych supermocy można sobie wypracować, jeśli się zaczyna grać jako dziecko. Ale spokojnie, jak jesteś dorosłym, to też będziesz robił postępy, tylko trochę wolniej. Nie macie ode mnie wymówki, żeby nie grać. Niezależnie od wieku, jak grasz, to trenujesz swój układ słuchowy, ruchowy, sensoryczny i wzrokowy.
Według badań wystarczy grać tylko godzinę w tygodniu przez kilka miesięcy i już poprawia się pamięć, funkcje motoryczne i słuchowe. I można sobie nawet tym podnieść IQ. Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Mało? Osoby, które grają, wykazują lepsze wyniki w przetwarzaniu emocji i uczeniu się języka. Co więcej, okazuje się, że u muzyków powstaje inny rodzaj przetwarzania informacji. Coś na zasadzie dodawania etykiet do konkretnych elementów przechowywanych w pamięci. Dzięki czemu łatwiej potem otworzyć konkretną szufladkę i wyciągnąć z niej co trzeba. Muzyka także pomaga w regeneracji uszkodzonych nerwów i to według mnie jest absolutny kosmos. Może ona pomóc osobom cierpiącym na demencję czy Alzheimera. Jakiś czas temu trendował taki przepiękny filmik, gdzie takiej już staruszce, byłej tancerce mocno chorującej na Alzheimera puścili muzykę z Jeziora Łabędziego i ta muzyka nagle odpaliła u niej choreografię, którą kiedyś tańczyła. No jak niesamowita jest to siła muzyki, czajcie to? Ja mam ciary, jak to oglądam. Możecie to dosłownie zobaczyć w jej oczach, że ona no po prostu jest na tej scenie, jakby się nic nie zmieniło. Jaka to jest w ogóle potęga mózgu? A to znowu nie wszystko. Tych niesamowitych właściwości muzyki jest więcej i więcej. Czy wiecie, że osoby, które mają problem z mówieniem, na przykład po wypadkach, mogą śpiewać? Wiecie czemu? Bo chociaż jedna część mózgu odpowiada za mówienie, to za śpiewanie odpowiada już kilka innych i mózg potrafi to sobie obejść. Po prostu wybiera alternatywną trasę do konkretnego słowa. No i jeszcze mamy całą kwestię emocjonalności. Muzyka potrafi kompletnie zmienić nasz humor w sekundę. I to nie w jakiś niezbadany, magiczny sposób. Ona bezpośrednio wpływa na nasze hormony i neuroprzekaźniki. Muzyka, która się nam podoba, uruchomi dopaminę i może sprawić, że nagle poczujemy się szczęśliwi, a nawet zmniejszyć ból. Z kolei przy muzyce, której nie lubimy, pojawi się kortyzol, czyli hormon stresu i będziemy się czuć źle. Poza tym muzyka działa nie tylko na sam mózg, ale też na całe ciało. Mieliście kiedyś ciary i gęsią skórkę słuchając jakiegoś utworu? Albo zaczęliście nagle płakać? Bo ja tak. Muzyka może też spełniać funkcje społeczne, wpływać na to, jak odbieramy daną sytuację, relaksować i uspokajać, albo wręcz przeciwnie, wzmagać stres i agresję. Może też pomagać się koncentrować i nawet lepiej pochłaniać informacje. A tak na marginesie, wracając do samego grania muzyki, to kolejną super sprawą jest to, że inaczej nasz mózg reaguje, kiedy gramy jakiegoś gotowca, a inaczej, kiedy improwizujemy. Mogłoby się wydawać, że improwizowanie wymaga więcej planowania, szybkiego kombinowania, co się zagra i generalnie, że kmieni się bardziej niż przy graniu Chopina. I wiecie, co wyszło w badaniach? Że oczywiście, kiedy się wykonuje muzykę, to uruchamiają się obszary mózgu odpowiedzialne za ruch i dźwięk. Kiedy się improwizuje, to te pracują jeszcze mocniej, ale za to zmniejsza się praca obszaru, który odpowiada za planowanie i wyłącza się ta świadoma samokontrola. Czyli jak jesteśmy w trybie kreatywnym, to nasz mózg totalnie odpuszcza. Co? Mózgi muzyków fizycznie różnią się od mózgów niemuzyków. Dzięki temu całemu treningowi od najmłodszych lat muzycy mają lepiej rozwinięte strategiczne myślenie, emocjonalność, pamięć, planowanie, szybciej i bardziej efektywnie zapamiętują różne rzeczy, przechowują je, a później wyjmują z pamięci. Są też trochę rąbnięci przy okazji, ale przecież za to ich kochamy. Muzyka jest zupełnie inna od jakichkolwiek innych aktywności, nawet tych kreatywnych. Granie na instrumencie to nie tylko takie tam se plumkanie smoke on the water dla babci, ale niesamowita praca mózgu i całego ciała. Im wcześniej się zacznie, tym więcej można z tego wyciągnąć. I uważam, że warto pójść do szkoły muzycznej, nawet jeśli nie ma się planów zostania muzykiem. Ja na przykład w swoim życiu robię głównie rzeczy niemuzyczne i totalnie widzę u siebie dużą przewagę w tych kwestiach, o których mówiłam. Jak planowanie, pamięć, multitasking, kreatywność i nawet jak na rozmowie o pracy mnie pytają o te nieszczęsne zalety, to z ręką na sercu mówię, że kreatywne rozwiązywanie problemów to moje najmocniejsze skille. PowerPoint, PowerPoint, PowerPoint. Dajcie znać, co sądzicie na ten temat. Jakie są Wasze spostrzeżenia na temat siły działania muzyki i czy mieliście kiedyś okazję odczuć je na własnej skórze albo głowie. Napiszcie koniecznie w komentarzach, a oprócz tego nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału. Trzymajcie się!